Dzień dobry, witamy w dniu czwartym naszej wycieczki majowej po zachodniopomorskim Szczecinie oraz innych miejscowościach. Dzisiaj znajdujemy się w Wolinie, na nowo otwartej wieży widokowej, z której można podziwiać widok na Wolin oraz okolice. Sama wieża ma 26 metrów wysokości, to jest wysokość, na której my się znajdujemy, a szczyt wieży znajduje się na wysokości 32 metrów. Wieża została otwarta w marcu roku 2024, a jej kształt przypomina łódź. Z wieży rozpościera się widok na 4 strony świata. Właśnie patrzymy w stronę północną. Widzimy miasto Wolin wraz z kolegiatą Świętego Mikołaja, Srebrne Wzgórze, widok na mosty. Po prawej stronie znajduje się skansen, centrum Słowian i Wikingów, który jest położony w okolicy wioski Recław. A jeżeli spojrzymy hen daleko wraz z biegiem rzeki Dziwny, możemy ujrzeć za górami miejscowość Dziwnów. Znajdujemy się teraz po stronie zachodniej. Rozpościera się stąd widok na miejscowość Płocin oraz Zalew Szczeciński wraz z klifami. Od strony południowej rozpościera się bardzo szeroki widok na Zalew Szczeciński. Jeżeli dobrze się przejrzymy przy dobrej pogodzie, to w oddali możemy zobaczyć miejscowości położone po drugiej stronie zalewu. Trzeba przyznać, jesteśmy naprawdę wysoko. Znajdujemy się po ostatniej stronie, czyli stronie wschodniej. Przed nami rozpościera się widok na równiny, na których znajduje się kilka farm wiatrowych, które potrafią dostarczyć wystarczającą ilość prądu, żeby zasilić całe Pomorze Zachodnie. Możemy zdrapać pierwszą rzecz z naszej mapy. Zaczynamy od Wolina. Mamy widok na zachodniopomorskie, a w szczególności na zdrapany Wolin. Miejscowy kodzenek może liczyć na masę przysmaków od turystów oraz odwiedzających wieżę mieszkańców. Ja to stróżuję. Dzenek. Ciekawe, czy tylko na majówkę, czy cały czas ta flaga tam będzie. Jak się stoi u podnóży, to widać ten kształt statku, a na górze pokład. Rzekłbym nawet, że bocianie gniazdo, tylko takie rozrośnięte. A te filary jak maszty. I tutaj też taki żagiel. W tysiąclecie włączenie Pomorza do Polski. A tutaj mamy Trygława. Warto nadmienić tutaj, że Wolin, jak i cała ziemia wolińska jest bardzo mocno powiązana z dawnymi pogańskimi religiami. Wracamy już z wieży. Ile mamy? Niech mi się podświetli. 2900. Zaczynamy dzień z liczbą 2900 kroków. Jaskółki. Pierwsza jaskółka. Wiosny nie czyni, ale jest ich tutaj dużo więcej, więc już chyba można powiedzieć, że mamy wiosnę. Patrzymy właśnie na stary most w Wolinie, który jest mostem z wodzonem. Jeżeli jest potrzeba, aby przepłynęła jakaś żaglówka lub inna wysoka łódka, most się obraca. A my znajdujemy się już przy molo w Międzyzdrojach. Dziewczyna gra największe przeboje.
A my już wychodzimy na molo. Przywitał nas wiatr. Nie wiem jak bardzo to słychać, ale wieje potężnie. To jest atrybut morza, którego nie można pominąć. To jest zawsze wieje. W lato ciepły, w zimę zimny, ale zawsze wieje wiatr. Czyń honory na molo w Międzyzdrojach. Międzyzdroje zdobyte. Teraz patrzymy w stronę zachodnią. Widzimy budynki w oddali, które także należą do Międzyzdrojów. Jeżeli spojrzymy trochę niżej, to zobaczymy plażę, która jeszcze ma dużo wolnego miejsca. Sezon dopiero się zbliża. Teraz patrzymy w stronę wschodnią. Znajduje się tam baza rybacka, w której można kupić świeże oraz uwędzone ryby, a w tle widać międzyzdrojskie klify. Patrzymy w stronę słynnej międzyzdrojskiej imprezowni, czyli Dech. No takiej atrakcji się nie spodziewałem. Ten statek bardziej pasuje na święta Bożego Narodzenia niż majówkę, ale może ja się nie znam. Jedną z atrakcji w Międzyzdrojach jest gabinet figur woskowych. Bardzo ładnie ten plac tutaj jest zrobiony, bardzo dużo miejsc do siedzenia. A także bardzo duży wybór gastronomii. Możemy zjeść rybę, możemy zjeść dania mięsne, możemy zjeść także różnego rodzaju sałatki. Jest naprawdę duży wybór. Szybki przegląd cen w Międzyzdrojach. Gofer firmowy 26, fryty gyros 25 zł, dorsz frytki surówka zestaw 35,90, Aperol Spritz 26, duży lód 4 smaki 12, gofry bąbelkowe 3 dychy bez 10 groszy. 35 zł za taką bezkę. Mi się podoba to w szklance. Gdzie Nutella? Nutella. O! Pamiętam jakie wrażenie robił ten hotel kilkanaście lat temu. Teraz powstało tyle pięknych innych budynków, ale dalej ma swój klimat. O, wiadomo. Niestety nie pasuje. Nie mogę być czarkiem pazurą. Za duża czy za mała? Jeden palec jest za duży, inne palce za małe. A to ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Jakie kolorki. Jakie tu są obrazy lodowe. On wie nawet gdzie ma wyjście. Idziemy na goferku. Ile kroków? 5400. Kroczki rosną. Bardzo ładne są. Zabieramy się za jedzenie. Czego ona tam szuka? Zagląda dosłownie przez szybę do środka samochodu. Może jej się podoba. No to zobaczę. Międzyzdroje. Wjeżdżamy do Świnoujścia nawiutkim tunelem. A o samym tunelu w Świnoujściu zrobiliśmy osobny filmik. Znajdziecie go w opisie. A my jesteśmy w Świnoujściu. Jeżeli jesteśmy odważni, możemy skorzystać z tarasu widokowego wiszącego w powietrzu. Aby się tam dostać, wystarczy udać się do kawiarni znajdującej się na jednym z ostatnich pięter budynków Baltic Park. A to się ładnie wyłania. Czuję się trochę jak w Miami. O, my... jak dron przeleciał. Ale ładnie można sobie tu siedzieć. Wyobrażam sobie wieczorem, jak tu fajnie musi być. Posiedzieć na tarasie znajdującym się troszkę ponad promenadą. Obserwować być może gwiazdy, jeżeli będą widoczne, przy kieliszku wina.
Tutaj fajne przejście się robi. Ładnie to wygląda. Wygląda jak nie Polska. Jak już mówiłem, czuję się jak w jakimś Miami. I schodzimy. O, to jest ładny widok na ten budynek. Restauracja polska. Jak? Restauracja polska. Polonaise. A wyżej Hilton. I Radisson, tak? Tak. I Radisson. Może ktoś tu teraz wejdzie, jak zobaczy, że my przyszliśmy. To tak działa, nie? Psychologicznie. Szczerze mówiąc, to miejsce u góry wydaje się, jakby było zamknięte. A jednak da się wejść, tam jest restauracja. Reklamy nie mają. Nikt nie wie, że tam jest restauracja. Był napis na schodach, ale ja myślałem, że to tylko tak dla ozdoby. A tam coś tańczą. Taniec latynowski. A tam jest bar i muzyka Cubana i się Havana nazywa. To tematycznie. Fajnie. Chyba jakąś reklamę sobie nagrywają, może tego klubu. Rzeczywiście na majówkę pewnie sobie nagrywają reklamę, nie? Czy na Instagrama, czy na Facebooka. Tak. A kto wie, może do telewizji. No, o fajnie tam gościu chodzi, nagrywa. Fajnie, fajnie. No i my zwróciliśmy też uwagę od razu, że także to działa. Reklama dźwignią handlu, jak to się mówi. Nawet na etapie nagrywania. No, a to nagle chodniczek się kończy. Zaczyna piasek. Wchodzimy na plażę, jednym z wejść. Wejściem położonym na przedłużeniu alei Baltic Park Molo. Tak to wygląda do tyłu. Ciężko powiedzieć, dlaczego tak nazwanej. No dziwnym trafem te budynki tak się nazywają. Ładnie wygląda. Z zielonym. Jak cicho od razu. Starczy wyjść kawałek ze krzaki. Tu weszliśmy między wydmy, jak gorąco, nie? Nie ma wiatru. Zobaczymy, jak będzie na plaży. Tutaj. Świnoujście oprócz mew posiada także inną florę, na przykład jaszczurki. A jest piękna. O, w końcu ją widzę. My nawet często nie wiemy, a bardzo dużo gatunków, które wydają się egzotyczne, po prostu żyje w Polsce. Nie boi się. Chyba już dosyć obyta z ludźmi. Jakby się bała, to nie byłaby w wejściu na plażę. No tak. O! Dała dyla. Dała dyla. Byłem przekonany, że plaża będzie pełna ludzi. W tym momencie widać, że nie ma aż tylu osób. Słychać szum morza, ponieważ znajdujemy się już nad wodą. Prawdopodobnie jest cały czas zimna, nikt się nie kąpie. A my możemy spojrzeć na plażę, która jest niesamowicie szeroka, znacznie szersza niż w Międzyzdrojach. Nawet gołąb się nie kąpie. Dziwne, żeby się kąpał. Udajemy się w stronę wiatraka. Zobaczymy, czy damy radę, ponieważ dzisiaj wieje dosyć mocny wiatr. Ale dalej jest bardzo przyjemnie, jest naprawdę tak fajnie, słoneczko świeci, chmurek prawie w ogóle nie ma. I co ciekawe, ten wiatr, o którym wspomniałem, na plaży jest znacznie słabszy niż w mieście. No z 20 stopni to pewnie jest. I ten szum wody.
No, nasza gwiazda z poprzedniego intra już zaobrączkowana. Wzdłuż plaży budują się także nowe hotele i apartamenty. Widać, że z ostatnich pięter będzie widać wodę. Będąc w Świnoujściu, trzeba koniecznie odwiedzić wiatrak. My zostawiamy go na następny raz, ponieważ dzisiejszy wiatr jest bardzo mocny. Idziemy schronić się na promenadzie. Wracamy w stronę najbliższego wyjścia. Może i nie ma bardzo wielu osób, którzy korzystają z kąpieli słonecznej, ale bardzo dużo osób skorzysta ze spaceru brzegiem morza. Ostatni widok podczas wychodzenia z plaży, a my możemy rzucić okiem na klify w Międzyzdrojach, gdzie wcześniej już byliśmy. Wejście numer 15, Aleja Interferia. Fajnie, że przy zejściu z plaży od razu jest kawiarnia. Można skoczyć po kawę i iść na plażę. Patrzymy, ile mamy kroków i 10 000 już pykło, nawet 10 400. Także bardzo fajnie. A my wyszliśmy z plaży. Kończymy dzisiejszy dzień. Link do mapy, którą dzisiaj widzieliście, znajdziecie w opisie filmu. Prosimy o subskrypcję i zapraszamy do oglądania następnych odcinków.